czy Nowy Znachor od Netflixa to film na miarę, tak, tego filmu, który pamiętamy z Jerzym Bińczyckim, czy rzeczywiście dorównuje temu filmowi i czy jest to dzieło lepsze, gorsze, jak to się w ogóle ma do siebie, bo tak zastanawiałem się, stwierdziłem, okej, postaram się nie porównywać tego filmu, postaram się nie porównać Leszka Lichoty do Jerzego Bińczyckiego i tak dalej, i tak dalej. Czy mi się to udało? No to już tylko i wyłącznie tobie ocenić. Witam, ja nazywam się Marcin Skruch i właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ten film, mam wielką zagwozdkę, ponieważ no niestety Netflixowi nie zawsze się udaje zrobić dobrą, nową wersję. Niedawno przecież był Pan Samochodzik i 2 godziny 20 minut, dosyć potężne dzieło, no ale o tym wszystkim sobie dzisiaj pomówimy. Fabuła, w wielkim skrócie, mamy profesora, który w jakiś tam sposób jest dosyć znanym chirurgiem, ma wypadek, traci pamięć, no i właśnie, i co się dzieje dalej, to już nie będę mówił, bo akurat obejrzysz sama ten film. Nie jest to, jak już mówiłem, nowy film, jest to już trzecia wersja. Pierwszy Profesor Wilczur, pierwszy Znachor. To był 1937 rok, później mieliśmy ten film z Jerzym Bińczyckim, między innymi Arturem Barcisiem, Tomaszem Stockingerem, Piotrem Franczewskim w roli lekarza, doktora Dobranickiego. To były lata 80. i teraz rzeczywiście jest to. No i miałem obawę przed tym filmem, bo mierzyć się z takimi tuzami, z takimi postaciami, no to rzeczywiście może być arcytrudne. Dlatego może zacznę od fabuły. Wiedziałem, że będzie troszeczkę inaczej, no bo rzeczywiście nie robimy, jak robimy nowy film, to nie robimy 1:1, no chyba, że nazywamy się Gus Van Sant i robimy Psychola według scenariusza Alfreda Hitchcocka, no ale akurat tutaj tak nie było i rzeczywiście w pewien sposób go uwspółcześniono, bo cały czas oczywiście jest początek XX wieku. I okej, w porządku, rzeczywiście dzieją się wydarzenia. Trochę względem tej wersji, którą znamy z Jerzym Bińczyckim, pozmieniano i wydaje mi się, że akurat tylko na dobrze, ponieważ pewne rzeczy no, się zmieniły, tak? No, w tym momencie pewne rzeczy musiały być inaczej pokazane, inaczej opowiedziane i rzeczywiście bardzo mi się to podoba. Trochę zmieniono akcenty. W tym filmie, no, oprócz tego oczywiście, że profesor Rafał Wilczur traci pamięć i próbuje rzeczywiście sobie to wszystko poukładać, ogarnąć, dowiedzieć się, kim właściwie jest. Dużym akcentem jest no związek, może nie związek, romans, tak, niech będzie romans Marysi z pewnym hrabią. Więc rzeczywiście tutaj jest dobrze to ukazane i to rzeczywiście wybija się na plan pierwszy, czego niekoniecznie musieliśmy doświadczyć przy okazji poprzedniego filmu. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba, że akurat inaczej to potraktowano, że naprawdę grubą krechą zarysowano różnicę pomiędzy nami, zwykłymi szaraczkami pospólcą, a hrabiostwem, a w ogóle tymi lepsiejszymi od wszystkich, jakby rzekł klasyk. No i rzeczywiście podoba mi się to, naprawdę podoba mi się to, jest to zrobione w dobry sposób, ciekawy, nie jest przerysowane, to jest najważniejsze, że czasami ocieramy się o parodię, no nie, tutaj rzeczywiście kilka postaci robią wrażenie, robią różnicę. Nie bardzo pamiętam, bo to dawno było temu, kiedy czytałem książkę, jak to było rzeczywiście tam. Jeżeli jesteś świeżo po lekturze, napisz mi w komentarzu, jak wielkie są różnice pomiędzy powieścią a rzeczywiście tym filmem. Ale ogólnie bardzo mi się podoba, jak to jest rzeczywiście pokazane, wyrysowane, postaci są wyraziste, bo to nawet w tym momencie, jeżeli już mamy, no, że tak powiem, osobę młynarzowej, też jest to babka zadziorna, też babka jest to charakterna. Jak mamy jakiegoś aktora, jakąś postać, która rzeczywiście ma być na wskroś zła, to jest zła, no, ten nasz ulubiony Zenek chociażby, który okazuje się no, niekoniecznie fajną postacią. I też mamy osobę szare, tak, ani dobre, ani złe, a może rzeczywiście jakiś tam jest ukryty podtekst, bo zawsze ukryte podteksty przy okazji, kiedy pojawia się polityka i tak dalej, dobrze wiesz, się zdarzają. Więc rzeczywiście fabularnie bardzo mi się ten film spodobał, zaintrygował mnie i to, jak to wszystko jest popracowane, 2 godziny 20 minut, no właściwie 2 godziny 11, bo wiadomo, że tyłówka zajmuje trochę czasu, ale naprawdę nie nużyło mi się w ogóle, dobrze oglądałem. Na koniec w ogóle wrzucę link, tak, do mojego komentarza do tego filmu, bo obejrzałem, skomentowałem, mam nadzieję, że ty sobie również tak obejrzysz. Jeżeli chodzi o to, co miałem największe zastrzeżenie, co miałem największą może obawę, że nie wyjdzie. Gra aktorska. Tak mówię, no będzie niekoniecznie ciekawie, rzeczywiście będzie trudno, no bo co to dużo mówi, ja pamiętam Jerzego Bińczyckiego, widziałem
w Tarnowie, w Teatrze imienia Solskiego. To była Moralność pani Dulskiej. No wiadomo, że grał Dulskiego. Piękny, świetny, naprawdę cudowny aktor. I w Znachorze również pokazał klasę. I tak się zastanawiam, no facet, mierzysz się naprawdę z postacią monumentalną, ale muszę powiedzieć, że Leszek Lichota dał radę. Podołał rzeczywiście i to nie chodzi o samo jego amplua. To jak on wygląda, bo to jest oczywista oczywistość. Cytując Kabaret Neonówkę, rzeczywiście to można zrobić dobrze, ale to jak on się w niego wczuł, bo no dostajemy profesora Wilczura, który no jest, wiadomo, jest elokwentnym, jest intelektualistą, znajduje się na salonach, jeżeli minister bodajże, jeżeli przyjeżdża minister, też potrafi to wszystko załatwić. No i dostajemy tego naszego znachora Kosibę, w którym też potrafi się odnaleźć, mimo że gdzieś tam jakieś, powiedzmy, są dawne reminiscencje jego intelektu, tak? Pamięta pewne rzeczy, których no nie powinien wiedzieć, a na dodatek leczy ludzi, no więc rzeczywiście jest to dosyć ciekawie zrobione. Dobraniecki, tutaj jest wielka zmiana w stosunku do filmu z lat 80. Tam oczywiście w rolę Dobranieckiego wcielił się Piotr genialnie Frączewski. Tutaj ten Dobraniecki to jest, widać, że to jest facet, który lubi kombinować. Naprawdę, to nie jest taka postać jednoznaczna. On rzeczywiście chciałby coś dla siebie, kombinuje, ale tylko tak, żeby jemu było dobrze, tylko tak, żeby rzeczywiście jemu to wszystko pasowało i musi być elegancko i po jego myśli, bo inaczej to nie ma takiej możliwości. Więc rzeczywiście tutaj jest zmieniona ta postać i tak naprawdę zmienia to też wydźwięk filmu i wydaje mi się, że to jest wielka zmiana, ponieważ no to dużo mówić. Ten film musiał zostać zaktualizowany. Sposób opowiadania, sposób ukazywania tego wszystkiego musiał być właśnie uwspółcześniony. No, nie ma co mówić. 40 lat, jeżeli chodzi o tworzenie filmów, nie tylko i wyłącznie technicznie, ale też i sposób opowiadania, no to jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo i pewne rzeczy mogły się zestarzeć, ale akurat tutaj widać, że reżyser pokazał naprawdę klasę. To jest... Ja o to od wielu lat apelowałem. Niech ci starzy, zasłużeni reżyserzy, którzy rzeczywiście dobre kino robili, niech odejdą na emeryturę, niech nie tworzą, niech dadzą młodym w końcu kręcić te filmy. Domyślam się, że nie mój apel, bo pewnie ten głos nie był słyszalny, ale w końcu okazało się, że jak najbardziej można dać młodym, mogą oni tworzyć piękne, fajne kino i to mi się rzeczywiście bardzo podoba. Na chyba największą zasługuje ekipa techniczna, czyli osoby od scenografii, od muzyki, od zdjęć, bo to, co tutaj widzimy, to jest majstersztyk. Naprawdę, tak wybrać lokalizację. Pamiętaj, niewiele mamy miejsc, gdzie możemy przejść się ulicą i nie będzie reklam, będzie kostka brukowa i tak dalej, te wszystkie rzeczy, no to rzeczywiście wybrać to, domyślam się i sprawdzałem to, akurat pewne części filmu były kręcone w muzeum, w skansenie, więc rzeczywiście jakoś to było zrobione ciekawie, ale naprawdę cudnie. To wszystko jest odwzorowanie bardzo, bardzo piękne. Tam nawet sobie zaznaczyłem, że technicznie jest bardzo, bardzo dobrze, więc jeżeli jesteś wzrokowcem, a akurat ja taką osobą jestem, że lubię, jak widzę to, już patrzę, szukam szczegółów, detali, no to rzeczywiście naprawdę robi wrażenie. Reżyser pokazał, tak, mówię dopiero ekipa techniczna, ale reżyser, ale to on sobie dobiera w pewien sposób tych ludzi, on sobie wybiera, co będzie zrobione, co będzie pokazane, czy akurat będziemy mieć powolne ujęcie rzeki 5 minut. Nie, rzeczywiście pięknie jest zrobione, nawet te melodie, można było powiedzieć ludowe, gdzieś tam skądś słyszane, to jest rzeczywiście dobra sprawa, to jest rzeczywiście pięknie zrobiony film i jest jedna, bo to też akurat jest w sumie modne, bo niedługo pojawi się w kinie, czy na Netflixie, czy na innym Amazonie, zobaczymy, pojawi się kontynuacja, tak zwany prequel, czyli te wydarzenia będą opowiedziane, które były przed oryginalną trylogią o Pawlakach. Dostaniemy kolejny film o Pawlakach i tam się pojawia Anna Seniuk, Anna Dymna pojawi się w tamtym filmie. Tutaj zastanawiałem się, czy pojawi się któryś aktor, któraś osoba rzeczywiście z oryginału. Pojawia się Artur Barciś w roli zgoła innej, jak najbardziej, bo już nie jest rzeczywiście chłopakiem, który nie potrafi chodzić. Tutaj już jest... Zobaczysz sam, napisz mi, czy rzeczywiście on robi wrażenie, bo to jest taki naprawdę smaczek, to nie jest nic wielkiego. Również oglądam film i mnóstwo
to też jest kolejna rzeczywiście wielka zasługa reżysera. Mnóstwo w tym filmie jest aktorów, których tam skądś będziesz kojarzyć. Mówisz, ale przecież on występował w jakimś tam serialu, a ona grała drugie skrzypce w trzecim rzędzie. Takich postaci, aktorów charakterystycznych, aktorów drugoplanowych tutaj jest bardzo dużo. I to mi się bardzo podoba, ponieważ no, nie dostajemy tych no, sztandarowych teraz nazwisk, co mógł być Szyc, Karolak, Kot i tak dalej, te gwiazdy wrzucane. Nie, tutaj się mamy skupić na historii, na postaciach, nie na aktorach, nie na tym, że o proszę bardzo, ja kojarzę, no to w tym momencie jest Karolak, tak, i on cały czas się... Nie, to rzeczywiście nie o to chodziło, ale jest kilka smaczków, mówię, Artur Barciś pojawia się w jednej z ról, może w sumie 30 sekund jest w całym filmie, Piotr Rogucki, czyli wokalista zespołu Koma i idealnie w tej roli, nie powiem jakiej, idealnie w tej roli rzeczywiście odnajduje się, pokazuje, że jest dobrze i tak się zastanawiam, jaki jest wielki minus tego filmu, no bo rzeczywiście można byłoby się pokusić, pewnie powiedzieć, a coś tam jest, ale ja jako widz, który no chce, powiedzmy, rozrywkę, tak, który chce dobry, ciekawy film obejrzeć, nie znajduję tutaj minusów, czy to też dodatnich, czy to tych też ujemnych. Nie, to były plusy dodatnie i plusy ujemne. No widzicie, że mi się czasami miś nawet myli. Więc rzeczywiście ja muszę ten film polecić. Naprawdę ze szczerego serca polecam ten film. Jak chcesz wiedzieć, jaka jest ocena, to sprawdź na Filmwebie, tam jest to wszystko podane. I jestem zbudowany tym, że w końcu Netflix potrafił nam dać dobry, ciekawy, sensowny produkt, bo jeżeli chodzi o Pana Samochodzika, to się nie udało. Jeżeli chodzi o Wiedźmina, tak, dokładnie wiesz, jak to wygląda. A tutaj w końcu mamy ciekawy film, dobry, jak mówiłem, zmierzono się z potwornie nie dość, że ważną książką, to jeszcze też film nie po raz pierwszy robiony i poprzedni bardzo dobrze przyjęty. Wiadomo, co święta nam telewizja go wrzuca, puszcza, wyświetla. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Także ten film jest naprawdę bardzo według mnie ciekawy, zarówno fabularnie, aktorsko się broni idealnie, a także sama kwestia tego, że no dosyć fajnie go uwspółcześnili. To w sumie może zabrzmieć śmiesznie, jak za współcześnienie, jak to jest 1900 któryś rok i współcześnili, ale dokładnie wiesz, o co chodzi, że no, gdyby opowiadać tak archaicznie z perspektywy czasu, jak był zrobiony poprzedni film, no to rzeczywiście mogłoby to nie nadawać się do oglądania, a tutaj rzeczywiście reżyser kładzie nacisk na rzeczy, które ostatnimi czasy są właśnie ważne i ważniejsze, tak? Pieniądzury, polityka wszechobecna, to, że ludzie, cytując zespół, potrafią zabić cię za kształt twego nosa, albo okraść i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy uwypuklono pewne rzeczy właśnie stonowano, troszeczkę zmieniono, nawet zakończenie jest troszeczkę zmienione. Chyba akurat zakończenie, jakbym miał już się czepiać, to bym powiedział, że to akurat z poprzedniego filmu mi się bardziej podobało. Było takie ciekawsze, mocniejsze, takie z uderzeniem, więc rzeczywiście naprawdę brawko, świetna robota i oby tylko tak dalej. Będę naprawdę śledził rozwój twórczości reżysera, bo jeżeli, no może nie tak zacząć, ale jak dajesz nam taki film, po raz który powiem, mierzysz się z czymś wielkim, na niczego oczywiście nie ujmując roli Jerzego Bińczyckiego, no i tutaj Leszek Lichota sprawił się naprawdę dobrze, no to ja jestem tylko, prawda, pełen podziwu, rośnie we mnie chęć zobaczenia kolejnych produkcji sygnowanych nazwiskiem reżysera. A jeżeli chcesz więcej zobaczyć recenzji, tutaj tak jak najbardziej jest ich całe mnóstwo, a gdzieś tutaj pojawi się komentarz do filmu Znachor.